Wczoraj była wichura, a dzisiaj cicho i spokojnie, nie ma wiatru. Jutro znowu wichura. Przyszłam sobie do tunelu, żeby wam nagrać film. Ale swoją drogą zobaczcie na melony. Ja melony tu prowadzę pionowo, jeżeli nie wiecie. To jest odmiana Emir F1. Pierwszy melon już jest taki wielkości gęsiego jaja. Drugi melon w drugim rozgałęzieniu. Taki. I tu po prostu te pędy poucinałam za pierwszym owocem z pędu bocznego. I tak jest z każdym pędem bocznym. I wszystkie odmiany tak właśnie prowadzę. Ale najpierw upewniam się, że ten pierwszy melon jest zapylony i rośnie. Na przykład tu jeszcze nie ucięłam, bo jeszcze kwiat się nie otworzył. No ale czasami zapylam też ręcznie. Ja często inspiruję się filmami innych YouTubeowiczów i często mam coś do powiedzenia od siebie. I tak właśnie było. I takie stwierdzenie się pojawiło, że wszystko jest chemią. Wszystko w przyrodzie jest chemią. A mi przyszła do głowy taka myśl, że wszystko jest raczej biologią, jeśli chodzi o ogród. Oczywiście używamy różnych nawozów, różnych oprysków, czasami naturalnych. Niektóre nawozy, tak zwane sztuczne czy tak zwane mineralne, pochodzą na przykład z naturalnych skał czy z gazu ziemnego. Ale na przykład nawóz fosforowy pochodzi ze skały, tak, naturalnej, ale ta skała może być naturalnie zanieczyszczona kadmem. To znaczy ten kadm tam występuje. I jeżeli izolujemy taki składnik jak fosfor, to nawozy fosforowe są znane z tego, że mają w sobie kadm, który może być toksyczny dla zdrowia. Ja swoje doświadczenia i to, co wiem na moje 54 lata, jak chodzę po tej ziemi, pochodzą z różnych źródeł. Pielęgniarstwo, położnictwo, żywienie naturalne, naturopatyczne, moja praca, moi klienci. I powiem wam tak, mówienie, że wszystko jest chemią, nie jest do końca prawdą, bo na przykład weźmy sobie aspirynę. Aspiryna jako lek jest wyizolowanym kwasem acetylosalicylowym i powoduje, jeżeli ktoś przyjmuje ją codziennie przez długi czas, powoduje podrażnienie błony śluzowej żołądka, a także rozrzedza krew. I pacjenci biorą to właśnie w celu rozrzedzenia krwi, którzy na przykład mają problemy z sercem, krew bardziej krzepnie przy niektórych z tych zaburzeń rytmu i biorą sobie 75 mg aspiryny dziennie. Ale muszą to robić po jedzeniu i rozrzedza im to krew. Ale weźmy sobie na przykład wiązówkę błotną czy wierzbę. Wyciągi z tych roślin nie mają takiego działania. Te rośliny zawierają kwas acetylosalicylowy, ale nie powodują rozrzedzenia krwi i nie powodują podrażnienia błony śluzowej żołądka, a wiązówka błotna nawet jest podawana na podrażnienia żołądka. Więc jak to jest z tą chemią? A producenci Roundupu, glifosatu, mówili tak, że glifosat nie wpływa na ludzi, bo on dotyka właśnie szlaku shikimowego, tak zwane shikimate pathway w roślinach. I więc nie dotyczy w ogóle ludzi. Ale potem okazało się, że my mamy w swoich jelitach bakterie jelitowe, które posiadają szlak shikimowy i glifosat, Roundup, zabija te bakterie, bo po prostu zatrzymuje ten szlak, który jest im bardzo potrzebny. I w ten sposób dotyka ludzi. I jest wiele właśnie takich przykładów, że jeżeli się zagłębimy, jak działają nawozy sztuczne, jak działają wszelkie opryski, to się okazuje, że one nie są takie obojętne dla roślin i dla nas. Ale swoją drogą, zobaczcie, jakie piękne te papryki. Boże, ten kolor. Ja to nie będę chciała ich w ogóle urwać. Coś się kurde łamało. A tam
Auntie Swallow's Polish Plum. Zobaczcie. Jej. O, i mam oszukany pomidor, oszukaną odmianę pomidora. Pokażę wam. To miał być cukrowy gigant. Opakowanie było oryginalne z tej strony ukraińskiej ogorod.ua i to jest właśnie ten Sugar Giant, czyli cukrowy gigant, wzięty z opakowania normalnie oryginalnego, niepodzielonego, nic. Czy wygląda to wam na giganta? Może pamiętacie, jak wam pokazywałam tego Chinese Slungen ogórka, który tu był? No, urwałam go wczoraj i Boże, jaki on był okropny. Zrobiłam mizerię i był taki gorzki, że wszystko musiałam wyrzucić. Także nie polecam tej odmiany i nie dziwi mnie, że sprzedają ją, że dodają ją za darmo do pisma ogrodniczego, bo te ogórki, na przykład Bella czy Sokrates, w ogóle żadnej gorzkości nie mają w sobie. Już zjadłam 3 ogórki Sokratesa i były pyszne, słodziutkie, a ten chiński slungen paskudny. Jeśli aktualnie pryskacie siarczanem magnezu, czyli tak zwaną solą gorzką albo Epsom salts, to też mam na ten temat coś do dodania. Tak, jeżeli macie niedobory magnezu, jeżeli wasze liście wyglądają tak jakby żółtawo pomiędzy nerwami, to tak, jest to niedobór magnezu. Ale nadmiar magnezu w roślinie także powoduje niekorzystne zmiany. Otóż za dużo magnezu może zaburzać naturalny balans w roślinie i spowodować zatrzymanie wchłaniania wapnia. Za dużo siarczanu magnezu może spowodować tak jakby wysuszenie rośliny, powoduje żółknięcie, wysuszenie i słaby wzrost rośliny. I jeśli tak pryskacie co parę dni, to ten siarczan magnezu może się kumulować w glebie i w związku z tym zaburzać na przykład wzrost korzenia. Może także to spowodować uszkodzenie korzeni waszych pomidorów, a także zasolenie gleby. A jeżeli widzicie jakieś dziwne zmiany na waszych pomidorach, to jeżeli pryskaliście wiele razy tym magnezem, to może to spowodować zahamowanie wchłaniania wapnia i potasu. Za dużo siarczanu magnezu może także spowodować zahamowanie wzrostu pomidora, żółknięcie i skręcanie się liści pomidora, a także słabe zawiązywanie owoców, bo prawdopodobnie przez to, że hamuje wchłanianie potasu i innych składników odżywczych, czyli może powodować niedobory. I tak samo też jest na przykład z ludźmi. Ja swego czasu miałam klientów, u których robiłam badanie włosów na różne składniki mineralne, różne metale ciężkie i tak dalej. I czasami, jeżeli ktoś suplementował dużo witaminy D, to na przykład miał dużo wapnia we włosach i ten wapń był wchłaniany bardziej z jelita, ale był w miejscach na przykład takich jak włosy odkładany, nie w kościach. I czasami też następuje odkładanie wtedy się wapnia w tkankach miękkich. Jest artykuł naukowy na Google Scholar z zeszłego roku, który właśnie testuje, jaki poziom magnezu w roślinie jest korzystny, a jaki jest niekorzystny. No i okazuje się, że od 0 do 3 milimoli na litr jest właśnie ten przedział i najlepszy poziom magnezu w roślinie to jest 1 milimol na litr, a już 3 milimole na litr to jest totalnie za dużo i powoduje zaburzenia różnorakie. I zarówno niedobór, czyli 0, jak i nadmiar, czyli 3, wpłyną negatywnie na rozwój rośliny, powodując różne niedobory, hamując wzrost łodygi i korzenia i także inne skutki uboczne. I zarówno za mały, jak i za duży poziom tego magnezu w roślinie spowodował na przykład zaburzenia w chloroplastach i zaburzą także strukturę liścia. Czyli nie trzeba przesadzać w żadną stronę, nie dopuszczać do
totalnych niedoborów magnezu i do nadmiaru magnezu. Ci naukowcy też badali organelle w komórkach roślinnych i stwierdzili, że im więcej magnezu w organellach komórkowych, tym mniej wapnia. Czyli w tym przypadku na przykład na pomidorach może dojść do suchej zgnilizny wierzchołkowej. No to zapytacie mnie, no to jak mamy psikać tym siarczanem magnezu? Jak często? Ile? I tak dalej. Ja osobiście nigdy nie pryskałam siarczanem magnezu, ale tak sobie myślę, że jeżeli macie takie żółte zmiany na liściach i jest definitywnie niedobór magnezu, no to po pierwsze musimy zadać sobie pytanie, dlaczego mamy w glebie niedobór magnezu, popsikać raz i potem czekać. Jeżeli sytuacja wygląda tak samo albo lepiej, no to znaczy, że dostały tyle magnezu, ile im potrzeba. Jeżeli sytuacja się robi coraz gorsza, no to wtedy prawdopodobnie potrzebują następnego oprysku. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość i opryskać raz i czekać, i obserwować rośliny, co się z nimi dzieje. Nie pryskać według przepisu, na przykład raz w tygodniu czy 3 razy w tygodniu, żeby nie przedobrzyć. Jeżeli ktoś z moich widzów oglądających doświadczył tego na własnej skórze, to dajcie znać w komentarzach, ile razy psikać, żeby to było bezpieczne, jakie dawkowanie i tak dalej, bo ja osobiście no nigdy siarczanem magnezu nie psikałam. Kąpałam się w nim, bo on jest wchłaniany przez skórę, ale dla roślin jeszcze nie używałam nigdy. Wstyd się przyznać. Hej, ale zobaczcie, jakie kwiaty na Sophia Bliss. Sophia's Bliss, czyli błażeństwo. Zobaczcie. Ten pewnie może być staśmiony, ale one wszystkie są takie duże. Zobaczcie. I fałbankowe takie. Bardzo fajne kwiatki. Też takie podobne kwiatki widziałam na malinowka jabłoczna. Takie duże, fajne te kwiaty. A w związku z tym powiedzeniem, że chemia jest chemią, to jest tak jakby powiedzieć, że kaloria to kaloria i nie ma żadnego znaczenia, co jemy, jako że wszystko jest kaloriami. Tak jak mówicie, wszystko jest chemią. Te same minerały, te same pierwiastki są wszędzie i to w ogóle nie ma znaczenia, co to jest. Czy to jest nawóz naturalny, czy nawóz chemiczny. No, ale pomyślmy sobie tak. Następna analogia Moniki. 100 kalorii cukru, według tej teorii, to jest to samo jak 100 kalorii pochodzących z borówki. Czy to jest to samo? Powiedzcie mi. Ja jako terapeuta żywieniowy nigdy nie liczę kalorii, ale liczę składniki odżywcze, więc 100 kg cukru to nie zawiera takich samych składników odżywczych jak 100 kg borówki czy 100 kg truskawki. I nie bierze się wtedy pod uwagę na przykład naszych bakterii jelitowych, tego mikrobiomu, hormonów i jak to wszystko na organizm ludzki oddziałuje. Więc to nie jest tylko kaloria to kaloria i musimy i tam 2000 kalorii dziennie jeść. Jak zjemy więcej, to będziemy otyli, jak nie dojemy, to będziemy chudzi, bo jeszcze inne czynniki trzeba wziąć pod uwagę, na przykład bakterie jelitowe, na przykład hormony, na przykład nasz stan psychiczny i na przykład jakieś toksyny w środowisku, żeby dokładnie ocenić wpływ na człowieka. I podobnie jest na przykład, jak się porównuje nawożenie kompostem czy obornikiem z nawożeniem nawozami sztucznymi, ponieważ kompost, czy obornik, czy wszystkie takie nawozy pochodzenia właśnie naturalnego mają złożone cząsteczki węgla, które powodują, że składniki odżywcze właśnie na przykład w kompoście nie wypłukują się z wodą. Jeżeli położycie kompost i na niego pada całą zimę, to na przykład azot, potas czy fosfor nie wypłukuje się do wód gruntowych, czego nie można powiedzieć o nawozach sztucznych, mineralnych. Ciągle musimy pilnować tego, żeby rośliny nie były głodne, no bo te po prostu takie czyste
syntetyczne czy pochodzenia mineralnego składniki nawozów tak zwanych sztucznych wypłukują się z deszczem do wód gruntowych i potem się w tych wodach gruntowych i w zbiornikach wodnych kumulują, powodując na przykład wzrost alg w jeziorach, rzekach, morzach. Rośliny, na przykład tak jak pomidory, mogą też pobrać za dużo tych nawozów sztucznych, na przykład azotu, co powoduje bardzo słabe liście, soczyście zielone, ale nie odporne na szkodniki i choroby na przykład. I właśnie to wszystko całkowicie ignoruje fakt, że mamy w glebie tak zwaną soil food web, czyli sieć pokarmową glebową, glebową sieć pokarmową. O tym może Wam opowiem w następnym filmie, tak po kawałku troszkę, ale jeżeli używamy nawozów sztucznych, to zaburzamy równowagę w tej naszej glebowej sieci pokarmowej.